Czyli to w ten sposób jakby uporządkując, to jest tak, pan w Działoszczach, jak było to pierwsze wysiedlenie, państwo uciekają. Uciekają. W dużym my nie byli już. Dzięki Bogu. Uciekają państwo i najpierw się ukrywacie chwilkę tylko w tej stodole. Tak. Przychodzą Polacy, którzy chcą latarki, ale nie mają, bo to jest noc. I potem drugi sąsiad, wracacie wtedy do, nie, jedziecie dalej. Kilka, 10 dni o co. I wtedy do tego pana Bielawskiego, tak? Tak. Który z Nowin, który we własnym domu państwa przetrzymuje 2 miesiące. Może więcej. Może więcej. Do Sosnowca. Stamtąd do Sosnowca, do rodziny. Do rodziny. I jak długo są państwo w tym domu, tym rodzinnym? W Sosnowcu miesiąc. Wtedy zaczął się getto w Sosnowcu. Byliśmy w getto w Sosnowcu i tam jeden dzień wieźli nas, gdzie był jakiś plac duży i tam ta... Był podział taki wtedy. Tak. Czy pana... Ja i z moim bratem znaleźliśmy się tam, to było Markstedt, tam oni bonili, budali te krupy. Budowali zakłady Krupa. Tam byliśmy do 45. Styczeń 1945. W jednej nocy oni wszystkich zaczęliśmy iść do miejsca, się nazywało Grossrosen. Obóz koncentracyjny. Tak. To było... I tam wieźli nas do koła Nürnberga. Też był obóz. W styczeń, luty, marc 45 wieźli nas, idziemy do München, do dwa dni, 2 tygodnie. 2 tygodnie. 2 tygodnie i przyszliśmy do Dachau. Byliśmy tam miesiąc sobie i przyszli Amerykanie i nas zwolnili. Ja byłem z moim bratem cały czas. Ojciec był w innym miejscu. A mama? Mama nie wróciła, ona była w Oświęcimie, tam zmarła. Czyli tam w Sosnowcu rozdzielili mamę, tatę i panią? No, ojca wieźli przedtem jeszcze, do pracy. Czyli byliście już właściwie w Sosnowcu już tylko na tym placu, tylko z mamą? Z mamą. Mamy tam pan ostatni raz widział? Sam. Na tym placu to było ostatni, pan się nie widziała. Panie Jakubie, a inna, no, to był czas, jak mówimy, jak w ogóle funkcjonował, czy jak budowaliście zakłady Krupa, dało się normalnie, ciężko nazwać normalnie, ale dało się przeżyć? Było bardzo, bardzo ciężko. Pracowaliśmy 8-9 godzin. W nocy przyjechał transport z cementem. Musieliśmy rozmontować. Tam byliśmy razem, byli
Żydzi, Polacy, byli też Niemcy, byli wszystkich. Czy musiał pan nosić jakąś opaskę, że jest pan Żydem? Tutaj to było cachowy, yellow. Żółta gwiazda. Żółta gwiazda tutaj i numer. Nie było imię, tylko numer. Pamięta pan swój numer? 24 9 8 7. To był mój numer. Panie Jakubie, czy z rodziny bo tata też się uratował? Brat ze mną razem. Ale tata wrócił też? Uratował się? W Dachau Amerykańcy, gdzie dzwonili, robili te imię. Ja spotkałem, oni to robią, ale widziałem imię mojego ojca, jest ratowany i jego brat. Oni są w jednym they tell me that was 20 kilometers from zaczynałem iść. To był cały dzień. Wieczorem spotkałem ludzi, co jego znał. Potem spotkałem ojca i jego brata. Jakie było to spotkanie? To było ciężkie. Płakaliście? Ojciec nie myślał, że ja i moim bratem mogą przeżyć. I on pytał, gdzie jest matka. Czekaliśmy kilka miesięcy i nie wracała. Panie Jakubie, kiedy przyszła decyzja o tym, że wyjeżdżacie, co chcieliście zrobić, co zrobiliście, jak się spotkaliście po wojnie? Po wojnie Amerykańcy robili kempy takie, wie pan, dla ludzi, co nie mają gdzie iść. Polacy wrócili do Polski. My tam zaczynali szkoły. My chcieliśmy jechać do Izraela. Nie chcieliście wracać do Polski? W tym czasie no. A dlaczego? Nie wiedziałem. Spotkałem jednego pana, co powiedział, z rodziny Lewkowicz nikt nie został. Ja wracałem nie chciałem to zmówić z moim ojcem. Na jutro somebody come one from my uncles, brother from my father, and on powiedział, są jeszcze kilka z familii, co przeżywają tę wojnę. Oni nie zostali w Polsce, przyjechali do Niemiec. Byliście wtedy tak zwanymi DP-sami, tak? DP. W domu u państwa w Działoszycach mówiło się w jakim języku? W domu idyś po polsku, bo uczyłem się w szkole polskiej też. Ale w domu było i po idysz, i po polsku? Tak. Czyli tak i tak.
A czy pan znał hebrajski w ogóle przed wyjazdem do Izraela? W żydowskiej szkole to było nie takie hebrajskie, jak tutaj, to było inne hebrajskie. Nie tak, to było inne. Ale były podstawy były. Były. Ja się ja czytałem, myślałem, że to będzie lepiej po polsku, ale nie. A polskie, hebrajskie, wie pan, że jedno wchodzi do... Tak, zupełnie inne głoski. Jest bardzo dobrze. W każdym razie zawsze sobie jesteśmy w gronie polski, angielski. Jeszcze nie znamy hebrajskiego. W 1948 roku, w maj, wyjechaliśmy z Niemiec do Izraela. Przyjechaliśmy w tym dzień, co zaczęła 15 maj 48. 15 maja tutaj. Tu już byłem tutaj. Była wojna. Dokładnie. A niech mi pan powie, panie Jakubie, jak to, bo to zupełnie inny świat jest. Ja byłem z grupą, ja nie byłem lewat. Byłem z grupą, my przyjeżdżaliśmy tutaj. Ale to było jeszcze takie pytanie, bo państwo byli jeszcze 3 lata w Niemczech, tak? Tak, 3 lata. W Landsbergu, to niedaleko z Monachium. Tam była, przedtem to była armia niemiecka, to były duże domy tam, koszary. Tak. A jak pan był w Niemczech jeszcze, to chcieli chętnie wypuścić państwa do Izraela, czy nie chcieli, problem? Nie chcieli. To była która strefa? Ten Landsberg to była która strefa? Amerykańska czy angielska? Amerykańska. Amerykańska. Bo Anglicy to na pewno nie chcieliby wypuścić. Nie. Ja mogłem jechać, gdzie ja... Tylko nie tutaj. Kolega pojechali do Ameryki, do South Africa, any place. A co tam robiliście jeszcze przez te 3 lata, bo to dużo czasu w tym byłem w szkole, to była szkola, uczyłem się Ivrit, the language. Czyli tam uczyłem się powalać maszynę, auto, tak. Ale tam tą szkołę prowadzili Żydzi? Żydzi. Czyli Żydzi założyli szkołę dla tych, którzy... Tam zostali się tylko Żydzi. Polacy pojechali do Polski, a francuskie wracali. Do Polski albo do Anglii, bo to różnie się rozjeżdżali, do Ameryki też. Bo była komunizm w Polsce, to nie chcieli wszyscy wracać do komunizmu. I jak wyglądała pana droga tutaj, kiedy zapadła decyzja o wyjeździe do Izraela? Jak wyglądała droga do Izraela? Bo to nie było tak łatwo, się wsiadło w samolot chyba i przyleciało. Nie samolot. No właśnie, ja wiem, się pytam, jak wyglądała ta droga. No, my byliśmy legali. Tak. Ale to było pociągiem, nie wiem, Pociągiem do Włoch, z Włochą na statek. Duży statek. I prosto z Haifa. Z Brindisi, a we No Brindisi, jest inne miejsce. Inne miejsce, ale do Haify. Do Haify. I tutaj tak przyjęli, łatwo wam było wejść? My nie wiedzieli, my przyjechali do Haify w piątek, 14. My nie wiedzieli, co się stało w tym dniu.
zaczęła się Izrael. Wojna była jeszcze przedtem. A to dzień wyzwolenia już, niepodległości. Potem byłem też żołnierzem. Walczył pan tutaj w wojnach już później, na przykład sześciodniowej, czy jakiejś innej? Ja byłem w wojnie, moje syny były w wojnie, moje wnuki były w wojnie. Czyli każde pokolenie. Tak? Każde pokolenie. Tam zawsze mówiliśmy, jak dzieci, oni już nie potrzebują, wie pan. Ale to się nie kończy. Szkoda. Panie Jakobie, pan z tych osób, które rozmawialiśmy, bo rozmawialiśmy tylko z 2 osobami, ale one nigdy nie wróciły do Polski, nigdy nie chciały zobaczyć Działoszyc, a pan wrócił. A ja wróciłem już kilka lat. Jak pan, bo pan był dwukrotnie, tak? Kiedy pan był pierwszy raz w Działoszycach? Jakieś 20 lat temu. Byłem z moją żoną, z moim bratem. I jak pan odebrał ten powrót? Jak pan wrócił? Jakie uczucia? Jak pan wrócił, przyjechałem pan pierwszy raz, to miałem jakieś, wie pan, coś tutaj. Z samolotem przyszliśmy do Warszawy. Z Warszawy do Krakowa i masz szoferem polska the language is come back to me. I pierwszy raz pan mówił wtedy po polsku z powrotem? Tak. Tu w Izraelu pan mówił kiedykolwiek po polsku? Sam tam. Nie mam z kim rozmawiać po polsku. Have whom to speak Polish to, but it's like riding a bicycle. You have to 5 minutes to come back and tam rozmawiał pan z mieszkańcami Działoszyc, z kimkolwiek? Jak pan był pierwszy raz, czy rozmawiał pan z mieszkańcami Działoszyc? Tak. Jak był pan pierwszy raz? Tak. Jakie to były rozmowy? Ja się pytałem, co, on powiedział, ten człowiek, że on też jest nowy w Działoszycach, ale poszliśmy do cmentarza i tam spotkali jeden człowiek, że on tam, wie pan, Meszgiach. משגיח, supervisor? הוא משגיח על הבית הקברות שם. Somebody is looking for the graveyard. A Polishman. A local guy that is also, he renovated the graveyard. Some stone over there. Okej. Też budowali jaki pojazd. Na cmentarz polski pan poszedł, tak? No, żydowski. Żydowski. Czyli tam był wtedy był budowany jest pomnik tam też, tak. Drugim razem wziąłem oto, jego brata, jego syn, wyjechaliśmy jeszcze raz. Kiedy? Pamiętam Tak, ja, pamiętam. It was like 10 years ago. No to teraz to miasto jest chyba mniejsze niż było w czasach pana. Wie pan, gdzie byliśmy pierwszym razem, the windows, to było zamknięte z kraszim. איזה קרשים של מה? של הבית? הבתים, בג'אלושיץ. מה אתה רוצה להגיד? שהבתים היו סגורים שם הרבה, לא היו... When we visited Jaloshiz, most of the buildings were just closed, you know, they put like bricks to close the windows and everything. It was like nobody is there, so they close it that nobody will come out. It looked like a bandit city. Nobody... because...
A za drugim razem To już było, Polska już była wolna, to było coś innego. lepiej. No to jest miasto, które coraz mniej ludzi jest. To w zasadzie przestaje, niedługo go nie będzie chyba. Widzieliśmy we Warszawie, w Krakowie te nowe budynki, te hotele, wszystko to. To się zmieniło. Czy tutaj jeszcze, Panie Jakobie, wiem, że się spotykacie czasami, ci, którzy wywodzą się z Działoszyc, że to są takie... Raz w Kolszyna, every year, one time. w roku. Last time was a couple of months before. We are making very nice memorial every year. Na czym polegają? The second and third generation, the first generation is named, I'm from the, you know, ja jestem jedny o trzy, dwa o trzy. Only few left. In the last memorial day, it was The young generation. people came, and the oldest one, the second, the third generation that are coming. I to jest, czują się Państwo, znaczy te Działoszyce w jakiś tam sposób, no łączą tą całą grupę, te poszczególne generacje w tej chwili jeszcze, tak? Bo to jest, ile osób, how much people meet... From the original? In memorial now, people are coming, about 100 people are coming. 200 people? 100 people. And the most is the new generations. Yes. Yeah, they used to be, you know, until 10, 15 years ago, the people like him didn't talk anything about their past. People didn't know, because they came here, they wanted to build new future, they didn't talk. In the last 10, 15 years, people are talking. The kids, the grandkids, are asking more questions than we did. We didn't ask anything. Because when we grew up, they tried to give us, you know, a new environment. So there was no talking about Poland, about the Holocaust, about nothing. We didn't talk at all. Only my children and others are asking. Only the third generation are asking, and they are coming. You know, until 15 years ago, they had a memorial. Only the people that survived went to the memorial. I was never there. Only in the last 5, 6 years I'm going there with the relatively young people. So it was something in the mind that has changed during the years. Panie Jakobie, czym są Działoszyce teraz dla Pana? Czym są Działoszyce teraz dla Pana z tego po tylu latach? Czy no jest to ważne? Memories. Memories. זיכרונות, מה לי עכשיו עם ג'לושיץ? Nothing. We just wanted to, when we visited Jaloshids, we wanted the kids to see, you know, the roots, where the family is coming from, and for him, you know, to go to the graveyard to see the family. There is no, the houses are not there anymore. Their house were just, you know Jaloshids? It was just beneath of the church. Now there is a lawn over there, maybe small kiosk or something. And his father's house was in out of the city. It was in a farm. They used to be farmers, so the house is gone. Yes, I know. The house is gone. Nobody. So actually the building. Stoi sama to pole, co były. A Panie Jakobie, jeszcze takie pytanie, te stosunki polsko-żydowskie, bo mówił Pan, że wrócił któryś tam bo Żydzi nie wrócili, ci co wracali do Działoszyc, to szybko wyjeżdżali. Albo niektórzy... Bo była jedna noc, że zmordowali kilka ludzi razem. I to było po wojnie? Po wojnie. I może Pan coś o tym powiedzieć? Może Pan tu czytać. Chwileczkę. Samuel Piekarz, tak. Jego wnuk jest kolega z moim synem. I think his son talked with Danny. He was in Krakow. He was in Krakow. Yeah, but we were going You to were meet out of the city, yeah. in Krakow, and he was in Działoszyce. Działoszyce.
Okay. If you want, I can contact you with him. If you want. We have the phone number and You have we the were phone number? mailing. But Ja rozmawiałem z nim, co był w Działoszyce w magistracie. Jest, ja też się interesuję Działoszycami jeszcze z tego powodu, że mój profesor, którego ja kiedyś byłem asystentem na uczelni, też pochodzi z Działoszyc, tych Działoszyc przedwojennych. Jego imię? Już powiem, Henryk Żaliński. Grzanic. Henryk Żaliński. Jego ojciec pracował w magistracie. A w magistracie. Jego ojciec też napisał takie kronikę Działoszyc. Pan profesor, on miał 38 rok, no to niewiele, pewnie tutaj będzie w przypisach. Pan profesor wyjechał no, jak był młodym człowiekiem. On 38 rok, grudzień, czyli on się urodził pół roku przed wojną. Więc on nie może pamiętać tych Działoszyc, ale często właśnie rozmawialiśmy ze sobą o Działoszycach, o historii. Ten pan, który napisał tą książkę, Sznajderski, bardzo dobrze, że napisał, bo jakby nie on, to nie byłoby nic prawie, albo bardzo niewiele. Ale to jest dopiero temat do badań dla historyków, którzy no, mają warsztat historyczny i wiedzą jak to robić. Jak my byliśmy w Działoszycach, się mieszkaliśmy, magistrat był około naszego domu. Czyli nie tam na dole teraz? Nie, teraz jest na dole, tak. Gdzie jest most. Tak. Był bardziej, był w drodze na Pińczów, tak? Bardziej? Przy kościele, Kościół i była droga do Pińczowa. I tam był magistrat wtedy? Tam był magistrat tak, wtedy? Przedtem, jak ja... Tak. Ja mówię, że był pan Zwoliński. You want to meet Danny? I'm sorry, but I don't know if we have a free time because Okay. every single day we have arranged a meeting. Tomorrow we are Okay. going to the south, Nie and ma tu rozpiski. in the evening we have a meeting with the Gomulkas area, and on Friday we have 3 interviews. Okay, so next time we will be in Krakow. We will. Hello? It's better to interview people from there, not Hello? their relatives. But okay, Ken? so next time. You invite to Krakow to our center. If we, Yes, Yes. I'm planning to go to Krakow. Super. Because my friend Danny Okay. was there while you were not. I will give you my visit card, okay? And card. I was waiting in Krakow for them, but they stay all of the day in Działoszyce, and I can't go over there because we had an opening of an exhibition on this day, and we had to stay at the university, and we were going לא to רוצה meet לעשות in the אספה. market square in the evening, but לא they רוצה didn't לעשות call me, אספה. and I did not יבואו, לא. Okay, so next time. Panie Jakubie, But we czy are chciałby planning Pan to coś go. jeszcze od siebie dodać, czego ja nie zapytałem, takiego, no właśnie związanego z Działoszycami? Jeszcze od siebie, czy ma Pan jakiś taki, co ja nie trafiłem z pytaniem, albo nie zapytałem? Ja byłem pierwszy raz, spotkaliśmy jedną kobietę, co ona się, kto jesteś? To, powiedział miał imię mojego dziadka, ona prosi, twoja matka była, ta imię o drugie imię. Ona znała moją matkę, jej siostrę. Ona, wy wracacie do Działoszyc, a nie dziękuję. Mylo. A czy Państwo starali się w jakiś sposób odzyskać na przykład majątek, odzyskać jakieś odszkodowanie, dostać za to, co Państwo stracili? Słyszałem, że Polskę dawają, teraz nie mieli, ja myślę, 19. הפולנים נותנים עכשיו 90 יורו לחודש.
ludzie są urodzeni w Polsce mogą zostawiać. Nie, dziękuję. Ale ja tam mam ten plac, no i I don't know if something is building though. Ale mam migranż. Im to warte coś. Jak mieszkają w Działoszycach 1000 ludzi, to nie warte. Tak, tam jest ziemia bardzo tania stosunkowo. Coś zawsze to jest warte. Dlaczego ludzie... Nie ma pracy. A nie ma pracy. Nie ma pracy i wszyscy młodzi wyjeżdżają do dużych miast szukać pracy. Tak było przed wojną też, bo jak mówili właśnie Żydzi, co rozmawialiśmy z nimi, że dużo ludzi wyjeżdżało do Sosnowca, właśnie tak jak Pan mówił, w inne miejsca, gdzie była praca. I że potem, jak się zaczęła wojna, czy przed wojną, zaraz dużo wracało do rodzinnego domu, bo myśleli, że w Działoszycach będzie lepiej przeżyć. No to teraz jest tak samo, tylko no ten proces trwa. Ja myślę, że to jest kwestia też złych rządów w Działoszycach, bo jeżeli jest dobry gospodarz, dobrze rządzi, to się miasto rozwija. Jak źle, to się... Niedaleko z Działoszyc było cukier. Cukrownia Łubna. Cukrownia. W Kazimierzu. W Kazimierzu Wielkiej, tak. Ja pamiętam, jechaliśmy oni wodzili coś robi z nich buraki. Byli, dzieci miałem taki, wie pan, masmer. So the nail. The nail, they wanted to take one from the buraki, you know. יעקב, שאלת אותו בעניין הניירת, אם אפשר לקבל מפולין? אני לא רוצה לקבל. לא. יש לי בעיה עם זה. מה אתה אומר? רונלד, חביב, אני לא יכול, צריך תעודת לידה, והתעודת לידה לא מתאימה לשנת הלידה שלי. 90 יורו. Sama wielkość też miasta może jeszcze... Proszę? To miasto było dość duży rynek miało, tak? Duży rynek, tak. Pamięta Pan przy tym, jeszcze jakby wyglądało samo miasto, jeżeli chodzi o wizerunek, tak jakby go Pan widział przed wojną. Dużo ludzi było ubranych właśnie w hałaty, dużo ludzi było ubranych jak ortodoksi. Tak, Żydzi. Dużo było, jakby porównać ortodoksów i tych, którzy byli to ubrani. Były te czapki specjalne takie żydowskie. I dużo było tego na ulicach? Czy więcej było właśnie tych, którzy byli ubrani ortodoksyjnie, niż tych, którzy... Więcej byli ubrani. Więcej ortodoksów, tak? Czyli takie typowo miasto... Żydowskie. A też jeszcze pytanie takie jest, bo tam główny język to był jidysz. Główny język wśród Żydów to jidysz. They must understand Polish because they learn in school or something. Ale starsi też? Starsi też. But what did they use? They use English or Yiddish or in home, Polish and Yiddish. Okay. Two languages. Jest dobre dla rozwoju. Yiddish is near to Germans. Ja wiem, tak. Bardzo, bardzo dziękujemy. Byliśmy niezwykle szczęśliwi, że mogliśmy z Panem porozmawiać. Jeśli by się Pan kiedyś jeszcze udał do Krakowa, to zapraszamy tam do nas, może z synem. Pan mi zostawi kartkę. Tak, zostawimy wszystko na tym. Kiedy ja dostanę to się tu... Jutro. Jeśli syn nam... Can we do like that I will take it and tomorrow morning down there I will leave it for you with both films? Because it will... Fine. Yeah, It's okay. very good. Okay. You can also leave it if the embassy is in... But it's not a problem for me, the small walk here and I will... Okay, thank you very no much. problem. Jutro. Well, I będzie. think Jutro tomorrow, dobrze. because I Tak, need bo to- jest, because it takes okay. time to record it, because Bo it's syn akurat... quite a big. Syn Ja dał, się Very much. całe dwa tygodnie czytałem ten, żeby sobie język przypomnieć. ale to nie idzie, to się, wiesz, ma ta idea, im ty rozmawiasz z
זה ciężko trochę. מה אמרת? התכוננתי לשפה, אבל זה מתערבבות שתי השפות. It's very hard. After so many years, you didn't speak Polish. So. Normal, it's normal. I'm sure that after 2 weeks speaking Polish would be fluent. Because now, after a few years, you think in Hebrew and then you have to translate. Yeah. When you speak 2 weeks, you start to think Polish. In Polish. Yeah, that's natural. We have 2 interviews with people from Działoszyce, Yeah. but they older than their father. The first Yeshua. have Yeshua of the 96 years, and the second Esther about 90 years. And it's better talking in Polish because more talking in Polish after war. Yeah, okay, they spoke more Polish. Yes. You know, there are like 2 generations, because my father was released from Dachau. He was 16 years old. And very few people were released in this age. Most of the people were between the age of 18, 19 to 30, because they were strong enough to survive. Only 5% of the survivors were in his age. So actually in his age he doesn't have anybody. Most of the survivors now are above 90 years old. So only few people are in... Ja nie znam z Działoszyc nikogo, co jest w moim rodzie. Panie Jakubie, a pamięta Pan jeszcze, jak się Pan uczył w polskiej szkole, pamięta Pan jeszcze może jakieś wiersze z tej polskiej szkoły albo jakieś piosenki? Jakieś wiersze z tej polskiej szkoły albo coś takiego? Piosenki. Od Zaleszczyk do Gdyni, do Wilna i Karwiny, coś było takie, tak? A piosenki was uczyli też jakieś? Ja pamiętam, ale to ja pamiętam. To było na granicy z Polski. To było od Zaleszczyk do Gdyni, Wilna i Karwiny. Tak, to wtedy Polska była w tych granicach, a teraz już połowy nie ma. A jak to dalej szło? Nie pamiętam. Dobrze? Bo to był jeszcze ten okres, bo później... היה שיר כזה לאומני, מפה עד פה, איפה שפולין. I was asked about something from the school. Yeah, okay. Because it was... Jak pan tu u nas, jak wygląda pan? Jak wygląda co? Izrael, Tel Awiw. Piękne miasto. Znaczy to jest to najpiękniejsze, że tak blisko morza, Morze. że teraz w grudniu... קרוב הים. אנחנו באנו היה חולות. Że w grudniu jeszcze na przykład... Tutaj było tylko איך אומרים חול? חול סנט. To było nothing. Piasek, tylko piasek. איפה? כשאנחנו באנו לארץ. Okay. Israel is amazing because when they came to Israel, he came to Israel Israel was established in 1948. In the same day that the British commissioner left, he came inside and then he joined the army. But it doesn't look like this at all. It was nothing here. Jeszcze jak pan przyjechał właśnie do Izraela, jak wyglądały te początki życia? Pan miał tu do kogo przyjechać, czy gdzie pan mieszkał właśnie w tym 1948 roku? Byłem w kibuc, to jest grupa a couple months after I leave the kibbutz and go to the army. I prosto do armii pan poszedł z kibuca?